Uczenie maszynowe. Być może słyszysz czasem, jak pojęcie uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja są używane zamiennie i zastanawiasz się, jaka jest między nimi różnica. Otóż jest pewna różnica i warto ją zrozumieć. Sztuczna inteligencja odnosi się do inteligencji wykazywanej przez oprogramowanie i maszyny. Z kolei uczenie maszynowe jest podzbiorem sztucznej inteligencji. Oznacza to, że chociaż całe uczenie maszynowe opiera się na sztucznej inteligencji, nie każda sztuczna inteligencja wiąże się z uczeniem maszynowym. Uczenie maszynowe to rodzaj sztucznej inteligencji, w którym maszyna uczy się na podstawie dostarczonych jej danych i potrafi identyfikować wzorce w ramach tych danych. Uczenie maszynowe to również proces, w którym maszyny uczą się na podstawie danych i poprawiają swoją wydajność wraz z upływem czasu. Wykorzystuje różne rodzaje technik, takie jak uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane i uczenie przez wzmacnianie. Pojęcie uczenie maszynowe stworzył Arthur Samuel w 1959 roku. Samuel, amerykański pionier w dziedzinie gier komputerowych i sztucznej inteligencji, stworzył program, który grał w warcaby sam ze sobą. Maszyna analizowała grę w oparciu o powtarzalne ruchy, opracowując strategie pozwalające wygrywać i unikać porażek. Grając i ucząc się, co robić, aby wygrać, a czego nie robić, by uniknąć porażki, maszyna zaczęła odkrywać powtarzające się wzorce i coraz bardziej podążać za nimi. Aby to osiągnąć, Samuel musiał korzystać z matematyki. Takie pojęcia jak algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu, w jaki sposób algorytmy uczenia maszynowego uczą się na podstawie danych i w jaki sposób dokonują prognoz. Te koncepcje matematyczne pomagają w optymalizacji wydajności modelu, zrozumieniu zależności pomiędzy danymi i tworzeniu trafnych prognoz. Gra w warcaby stanowi doskonały przykład programu do uczenia maszynowego. Program uczył się na bazie swoich doświadczeń, powielając skuteczne ruchy z poprzednich partii i doskonaląc z biegiem czasu swój poziom. Wciąż nie rozumiesz? Porównajmy to do jazdy na rowerze. Gdy rozpoczynasz naukę jazdy na rowerze, być może korzystasz najpierw z bocznych kółek. Te dodatkowe kółka są jak początkowy zestaw danych, który wprowadzamy do modelu uczenia maszynowego. Zapewniają podstawowe wsparcie i stabilność, których model potrzebuje do rozpoczęcia nauki. Gdy ćwiczysz coraz więcej, zaczynasz rozumieć zasady zachowania równowagi, pedałowania i kierowania. Przypomina to sposób, w jaki model uczenia maszynowego zaczyna rozpoznawać wzorce i relacje pomiędzy danymi podczas procesu uczenia. W końcu zdejmujesz boczne kółka. Przestajesz jeździć wciąż na tym samym rowerze i po tej samej drodze. Dostosowujesz się do sytuacji. Potrafisz jeździć po pagórkowatej ścieżce lub poruszać się po zatłoczonym parkingu. Podobnie jest w przypadku modelu uczenia maszynowego, wykorzystującego wzorce, których się nauczył w celu adaptacji do nowych danych i dokonywania dokładnych prognoz lub wykonywania zadań, do których został zaprojektowany. Podobnie jak człowiek po opanowaniu jazdy na rowerze potrafi jeździć na różnych rowerach, tak model uczenia maszynowego potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozwiązywania rozmaitych, lecz spokrewnionych ze sobą problemów. Rower, na którym jeździsz dzisiaj, prawdopodobnie nie jest tym samym, na którym się uczyłeś, lecz potrafisz korzystać ze zdobytych umiejętności do jazdy na innych modelach. Podstawową koncepcją uczenia maszynowego jest uczenie się modelu na podstawie danych, identyfikowanie wzorców i ich wykorzystywanie do przewidywania lub podejmowania decyzji. Podobnie jak program Samuela do gry w warcaby. Modele uczenia maszynowego poprawiają swoją wydajność wraz z upływem czasu poprzez ciągłe uczenie się i adaptację. Pamiętaj więc, że całe uczenie maszynowe jest sztuczną inteligencją, lecz nie cała sztuczna inteligencja jest uczeniem maszynowym. Pamiętaj, że uczenie maszynowe dzieli się na różne typy, takie jak uczenie nadzorowane, nienadzorowane i uczenie przez wzmacnianie.